Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. W dzisiejszym specjalnym materiale chciałbym pokazać Wam najnowsze zestawy z serii Napoleonic Wars. Bez zbędnego przedłużania przenieśmy się razem do początków XIX wieku. W ostatnim czasie w ofercie Kobi pojawiło się dużo zestawów z nowej serii historycznej – Wojny napoleońskie. Była to seria konfliktów zbrojnych prowadzonych głównie przez Francję pod wodzą Napoleona Bonaparte przeciwko różnym koalicjom państw europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Rosji, Austrii i Prus. Ich przyczyną były dążenia Napoleona do umocnienia wpływów Francji i przebudowy Europy według zasad rewolucji francuskiej. W czasie wojen Napoleon odniósł wiele zwycięstw, rozbił kilka koalicji oraz stworzył rozległe imperium, wprowadzając w podbitych krajach reformy administracyjne i społeczne. Punkt zwrotny nastąpił w 1812 roku po nieudanej wyprawie na Rosję. Ostateczna klęska miała miejsce w 1815 roku pod Waterloo, po której Napoleon został zesłany na Wyspę Świętej Heleny, a Europa przeszła przebudowę w trakcie Kongresu Wiedeńskiego. Pierwszy z prezentowanych zestawów przedstawia Napoleona Bonaparte w bitwie pod Moskwą. Centralnym punktem dioramy jest wyjątkowa figurka Napoleona Bonaparte ukazana w charakterystycznej pozie na koniu, dzięki czemu doskonale odwzorowuje sylwetkę wodza podczas bitwy. Cesarz Francuzów, twórca nowoczesnych kampanii wojennych i reformator Europy, to postać legenda, której obecność nadaje temu zestawowi wyjątkowego, kolekcjonerskiego charakteru. Napoleon znajduje się na specjalnym podejście przedstawiającym fragment pola bitwy, zaś za nim mamy artystyczną wizję panoramy pola bitwy z 1812 roku. Jest to z całą pewnością jeden z najważniejszych zestawów w całej serii napoleońskiej. Ale nie ma dobrej bitwy bez królowej pola walki, czyli artylerii. Następny zestaw przedstawia 12-funtowe działo w systemie Gribeval. Artyleria była oczkiem w głowie Napoleona Bonapartego. No, nie bez powodu, bo sam zaczynał karierę wojskową jako oficer artylerii. Twierdził, że to właśnie artyleria wygrywa bitwę, a jego podejście zrewolucjonizowało sposób użycia dział na polu walki. Artyleria francuska stosowała sprzęt według systemu Gribevala, a więc ustalony jeszcze w latach 70. XVIII wieku. Były to armaty 4, 8 i 12-funtowe oraz 6-calowe haubice. Armaty 12-funtowe, takie jak ta zawarta w zestawie Kobi, były podstawą siły ognia w głównej linii bojowej. Wspierane przez wyszkolonych kanonierów, działa te potrafiły rozstrzygać bitwy jeszcze zanim doszło do starcia piechoty. W tym zestawie nie zabrakło kanoniera, amunicji oraz 2 wyciorów. Oczywiście artyleria rozegra bitwę i jej losy, ale nie może się obyć bez piechoty. Jeden z zestawów przedstawia francuskich żołnierzy. Francuska piechota była kręgosłupem armii Napoleona Bonapartego. Rekrutowana z różnych części Francji i jej terytoriów, przeszła ogromne przemiany organizacyjne i taktyczne, od tradycyjnej pruskiej musztry do elastycznych formacji kolumnowych i tyralierskich. W jej szeregach walczyli grenadierzy, fizylierzy i woltyżerowie, każdy z własnym przeznaczeniem i charakterystycznym umundurowaniem. To oni stanowili o sile wielkiej armii w bitwach takich jak Austerlitz czy Borodino. Odważni, lojalni, gotowi iść w ogień w rytmie bębna i z bagnetem na muszkiecie. A co znajdziesz w tym zestawie? 3 unikalne figurki francuskich żołnierzy z epoki napoleońskiej. W zestawie mamy różne typy piechoty. Każda figurka to osobna historia, która czeka na to, by ją ukazać. Woltyżerowie byli doskonałymi strzelcami przeznaczonymi do działań rozpoznawczych i walki w tyralierze. Nosili niebieskie mundury, a wyróżniały ich zielone epolety oraz czaka zdobione trąbką. Grenadierzy byli elitarną piechotą złożoną z najwyższych i najsilniejszych żołnierzy. Pierwotnie specjalizującą się w rzucaniu granatów, ale z czasem stali się formacją szturmową.
Mundur składał się z granatowej kurtki z białymi lub czerwonymi wyłogami, białych spodni i wysoką czapą, często z czerwonym pomponem. Fizylierzy stanowili trzon piechoty liniowej, zapewniając siłę bojową armii. Ubiór fizylierów stanowiły granatowe kurtki i białe spodnie. Nosili czaka z czarnego filcu ozdobione orłem i numerem pułku. Oto 3 unikalne figurki pruskich żołnierzy z epoki napoleońskiej. Żołnierz piechoty liniowej, typowy przedstawiciel regularnej armii pruskiej w granatowej kurtce z białymi i brązowymi ładownicami w szarych spodniach i wysokich skórzanych butach. Na głowie nosi klasyczne czako z pomponem, a na plecach tornister. Uzbrojony w muszkiet z bagnetem wygląda jak żywy fragment pruskiej machiny wojennej. Wyćwiczony, surowy i gotowy do bitwy. Żołnierz z Wolnego Korpusu Lutzowa. Ochotnik z jednej z najbardziej romantyzowanych formacji epoki napoleońskiej, znanej z czarnych mundurów. Jego płaszcz falował w marszu niczym cień, a wysokie, czarne czako zdobione białym pomponem przyciągało wzrok. Na plecach nosi wojskowy tornister, a w rękach gotowy do walki muszkiet z bagnetem. Żołnierz pruskiej piechoty, ubrany w granatowy mundur ozdobiony białymi ładownicami i żółtymi akcentami na kołnierzu oraz pagonach. Na głowie nosi typową pruską czapkę w kolorze niebieskim, wykończoną żółtym paskiem. Warto zwrócić uwagę na krzyż żelazny znajdujący się na czapce, który zakorzenił się w Niemczech na następne długie lata jako odznaczenie wojskowe. W rękach trzyma muszkiet z zatkniętym bagnetem. Postawa i uzbrojenie nie pozostawiają wątpliwości. To żołnierz gotowy do walki w każdej chwili. Choć Napoleon Bonaparte kojarzy się głównie z kampaniami w Europie, jego najbardziej egzotyczna i zarazem fascynująca wyprawa odbyła się daleko poza Starym Kontynentem, nad brzegami Nilu, w cieniu piramid. Dzięki zestawowi Campagne d'Egypte 1798-1801 od Kobi możesz teraz odtworzyć jeden z najbardziej nieoczywistych epizodów w historii Francji i całej epoki napoleońskiej – kampanię egipską. W tym zestawie znajdziecie kilka ciekawych postaci i elementów. Figurkę generała Jeana Baptiste Klebera, charyzmatycznego i doświadczonego dowódcy, który po powrocie Napoleona do Francji przejął dowództwo nad Armią Wschodu. Figurkę porucznika Pierre Francis Bocharda, młodego francuskiego oficera wojsk inżynieryjnych, który 15 lipca 1799 roku dokonał jednego z najważniejszych odkryć archeologicznych wszechczasów – kamienia z Rosetty. Oraz figurkę Mameluka, przedstawiciela elitarnej kawalerii muzułmańskiej, która stanowiła główną siłę obronną Egiptu w starciach z wojskami francuskimi. Figurka została zaprojektowana z dbałością o szczegóły, od turbanu i szaty po tradycyjną szablę. Ostatnim i najciekawszym elementem jest wspomniany wcześniej model kamienia z Rosetty wraz z nadrukiem. Absolutnie unikatowy element zestawu. Kamień został odwzorowany w formie modelu z trwałym nadrukiem przedstawiającym fragment charakterystycznej trójjęzycznej inskrypcji, która posiadała hieroglify, język demotyczny oraz grecki. To znalezisko umożliwiło późniejsze odczytanie egipskich hieroglifów i zrewolucjonizowało wiedzę o starożytnym Egipcie. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co sądzicie o tej niesamowitej nowej serii w komentarzach pod tym filmem. Oczywiście to nie są wszystkie zestawy, bo już wcześniej pojawił się okręt HMS Victory i z pewnością niedługo pojawią się kolejne modele związane z tą serią. Zachęcam też do odwiedzenia naszych innych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości i inne ważne informacje, m.in. dotyczące tej serii. Do usłyszenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.